Cześć, nazywam się Maciej, jestem inżynierem do spraw serwisu w firmie Techmatic. Witam Was w serii krótkich filmów Techmatic DIY Zrób to sam. Tematem dzisiejszego odcinka jest referacja skrzyni wibracyjnej. Co to za czynność i dlaczego jest ważna? Referacja to ustalenie punktu zerowego dla przeciwwag. Dzięki niej możemy z większą dokładnością ustawić kąt wibracji. Referacja wpływa na jakość produktu oraz żywotność wszystkich podzespołów skrzyni wibracyjnej. Jakie są zagrożenia związane z brakiem prawidłowej regulacji? Mieszanka będzie źle zagęszczona, mogą być odpadki w końcowym produkcie. Dodatkowo może wystąpić efekt pływania matrycy, przesunięcia się blatu produkcyjnego. Podzespoły skrzyni są narażone na nierówną wibrację, zużywają się szybciej i nierównomiernie. Jest też ryzyko wystąpienia przewidzianej awarii. Może pęknąć korpus lub inne bardziej oddalone elementy maszyny. Jak często się to wykonuje? Referację przeprowadzamy przy każdej zmianie elementów napędowych skrzyni, łączników, silników, wałów bądź przy jej demontażu. Jeśli występują drgania na biegu jałowym, może to oznaczać niepoprawną referację lub luzy w układzie napędowym. Oczywiście dobrze wykonać to też profilaktycznie. Ile osób potrzebnych jest do wykonania tej czynności? Referację wykonuje jedna osoba, jednak ze względów bezpieczeństwa potrzebujemy obserwatora, który odpowiada za nadzór nad panelem i zatrzymanie maszyny w razie zagrożenia. Ponieważ referacja odbywa się na włączonej maszynie, tylko osoba wykonująca referację może obsługiwać panel operatorski. Jakakolwiek ingerencja w maszynę i w jej sterowanie podczas wykonywania referacji może skutkować ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub życiu osoby wykonującej proces. Ile czasu to zajmuje? Referacja zajmuje około 5 minut. Checklista. Przed przystąpieniem do referacji musimy sprawdzić następujące rzeczy. Stan wibroizolatorów pod kątem odkształceń, pęknięć. Wibroizolatory powinny być wysokiej jakości i jednakowej twardości przede wszystkim. Sprawdzić stan przeciwwag pod kątem odprysków, uszkodzeń, jakichkolwiek mikropęknięć. Sprawdzić stan sprzęgieł organoleptycznie, tak samo jak i wibroizolatory, oraz sprawdzić dokręcenie śrub. Jeśli będziemy sprawdzać stan przeciwwag do kręcenia śrub oraz sprzęgieł, musimy zrobić to na wyłączonej szafie. Wtedy bez problemu możemy sobie kręcić w każdym z wałków, żeby dokładnie obejrzeć przeciwwagi i inne podzespoły skrzyni wibracyjnej. No i oczywiście po włączeniu dobrze wtedy będzie zrobić referację. Przy okazji referacji dobrze przeznaczyć dodatkowy czas, żeby sprawdzić stan sprzęgieł, dokręcenie śrub, stan przeciwwag, czy nie mają żadnych odprysków, żadnych pęknięć, uszkodzeń, ponieważ to bardzo mocno wpływa na pracę. Oczywiście powinniśmy robić to na wyłączonej maszynie, wyłączonej szafie ze względów bezpieczeństwa. Przykładamy teraz linię. Każdą z przeciwwag trzeba sprawdzić i obrócić względem liniału. Jeśli mamy obrócone przeciwwagi, możemy zabrać linię. Należy to zrobić szybkim, pewnym ruchem, żeby nie przestawić żadnej z przeciwwagi. I teraz możemy dokończyć referację na panelu operatorskim. I w tym momencie widać, jak przeciwwagi ustawiły się zgodnie z kątem wibracji zadanym na panelu. Jesteśmy teraz na głównym widoku panelu operatorskiego. Wybieramy zakładkę wibratory i tu mamy przycisk referacja. Kiedy klikniemy w start referacji, maszyna zluzuje napędy i wtedy będziemy mogli swobodnie poruszać przeciwwagami. Wtedy obracamy nimi, tak jak na wcześniej załączonym filmiku, zgodnie z tymi płaszczyznami na dole przeciwwagi ustawiamy je względem liniału. Po zabraniu liniału klikamy przycisk referencja. Wtedy mamy referację zakończoną, możemy zamknąć okno i przystąpić dalej do pracy.